O, no szkoła średnia to były wspomnienia, różne nieprzyjemne wspomnienia związane ze szkołą, takie miejsca opresywne i mieszane wspomnienia związane z tymi organizacjami młodzieżowymi. Paradoksalnie mnie nie... Gdzie to była która szkoła? To była szkoła na ulicy Elektoralnej. To paradoksalnie, że moja żona młodsza ode mnie o wiele. Chodziła do tej samej szkoły, ona się mieściła w innym miejscu. To już była szkoła Tysiąclatki. To było prawie na rogu placu prawda, Bankowego, który wówczas był zwany Placem Dzierżyńskiego. Prawda? Natomiast jak ja chodziłem do szkoły, to było na tyłach, tam się mieści na Elektoralnym i do dziś chyba taki Dom Kultury, ja nie wiem jak to się dzisiaj nazywa, do którego często chodziłem, bo tam były różne wydarzenia interesujące. Ja pamiętam taki specjalista, że tak powiem, od astronomii, popularyzator, profesor Zinn, miał wykłady pasjonujące absolutnie. Nigdy się nie interesowałem astronomią, na jego wykłady chodziłem. Na różne wydarzenia artystyczne, kulturowe i na tyłach były dwie szkoły. Dlaczego dwie szkoły obok siebie, właściwie w tym samym budynku? Jedna podstawowa, a druga podstawowa i średnia. Ja chodziłem tam i była jakaś próba wysadzenia tej szkoły ze strony jakichś dzieci czy coś. To w żadnym wypadku to nie była uprzywilejowana szkoła. To było ważne. I tak powiem, też miarą skomplikowania moich stosunków to było to, że nie chciano mnie na początku przyjąć do ZMP. Nie z powodów ideologicznych, bo ja byłem, tak powiem, z domu komunistycznego, tylko po prostu uważano mnie za charakterologicznie faceta, który się nie nadaje, żeby być w awangardzie, prawda, młodzieży polskiej. Także trudne miałem stosunki. No później, kiedy się zbliża już, prawda, październik, czytam regularnie Po prostu, które się staje coraz bardziej takim pismem awangardowym młodzieży wówczas. Uczestniczę w 1956 roku w wielkich wiecach, chociaż przed Pałacem Kultury, kiedy tam jest Gomułka. Pamiętam, że jak złe na mnie wrażenie zrobiło to, jak on wzywał, żeby już czas wrócić do pracy i do domu i do pracy, prawda, więc innymi słowy taka funkcja demobilizacyjna tego wiecu, który był równocześnie apogeum wówczas tego co się działo w 1956 roku, prawda, i tych zmian, prawda.